Bajkowe łapki. Pies Korgi i zagubiona walizka. W tętniącym życiem mieście mieszkał pies rasy Korgi. Był to niezwykle ciekawski piesek, który codziennie odkrywał nowe zakątki swojego otoczenia. Jego ulubionym miejscem było biuro pana Kowalskiego, gdzie często towarzyszył mu w pracy. Pewnego słonecznego poranka Korgi wszedł do biura, merdając ogonkiem. Pan Kowalski był już w pracy, przeglądając ważne dokumenty. W pewnym momencie do pomieszczenia wszedł nowy klient, elegancki mężczyzna w ciemnym garniturze, niosący ze sobą czarną walizkę. Niestety, w zamieszaniu rozmowy, mężczyzna po chwili zapomniał o walizce i wyszedł, zostawiając ją przy drzwiach. Korgi, widząc walizkę, od razu poczuł, że coś jest nie tak. Zdecydował, że musi ją zbadać. Podbiegł do walizki i zaczął ją wąchać. Wtedy usłyszał z wnętrza brzęczenie i stukanie. Ciekawski jak zawsze Korgi skoczył na walizkę i spróbował ją otworzyć. Niestety, zamek był zablokowany. W tym momencie zorientował się, że pan Kowalski poszedł do pokoju obok. W międzyczasie, zza biurka, usłyszał hałas. To był mały, niegrzeczny kotek, który przechadzał się przez biuro, z zapałem wspinając się na biurka i przewracając wszystko wokół. Korgi miał dość. Jeśli kotek nie przestanie, cały porządek w biurze przestanie istnieć. Podbiegł do kotka i zaczął szczekać, by go zniechęcić. Kotek spojrzał na Korgiego, a potem spróbował uciec, ale piesek był sprytny i zablokował mu drogę. Nie możesz uciec, pomyślał Korgi. Zamiast się drażnić, postanowił zjednoczyć siły z kotkiem. Chodź, pomożesz mi otworzyć tę walizkę, a w zamian nie będę cię gonił. Kotek zgodził się na układ. Razem spróbowali otworzyć walizkę, skacząc i ciągnąc za zamek. Po chwili męczarni zamek w końcu ustąpił, a walizka w końcu się otworzyła. Wewnątrz znajdowały się różne gadżety detektywistyczne, lupa, notes do notowania wskazówek oraz zestaw narzędzi do rozwiązywania zagadek. Korgi i kotek spojrzeli na siebie z zaciekawieniem. Musimy to pokazać panu Kowalskiemu, zawołał Korgi, a kotek skinął głową, zgadzając się. Kiedy pan Kowalski wrócił do biura, zobaczył Korgiego i kotka, jak triumfalnie trzymają detektywistyczne akcesoria. Co tu się stało? Zapytał z uśmiechem. Korgi zaczął merdać ogonem i opowiadał, jak odkryli walizkę i wszystkie te niesamowite gadżety. W tym momencie pan Kowalski zauważył coś dziwnego. Na stole stał pusty talerzyk po ciastkach, a obok niego leżały tylko okruszki. Kto zjadł ciasteczka? Zapytał, przyglądając się talerzykowi. Korgi i kotek spojrzeli na siebie i zrozumieli, że mają nowe zadanie do rozwiązania. Dzięki nowym detektywistycznym narzędziom postanowili odkryć, kto mógł zjeść ciastka. Chodź, zróbmy śledztwo, powiedział Korgi, a kotek skinął głową. Rozpoczęli poszukiwania, zbierając wskazówki. Używając lupy, zaczęli badać teren biura. Korgi zauważył ślady małych łapek prowadzące do kąta pokoju, a kotek zauważył, że na podłodze leżą kolejne okruszki. Wygląda na to, że mamy trop, zawołał Korgi. Podążali za śladami, które prowadziły za biurko pana Kowalskiego. Tam, w cieniu, siedziała mała myszka z widocznymi resztkami ciastka na pyszczku. Aha! Znaleźliśmy! Wykrzyknął kotek. Myszka spojrzała na nich przerażona. Przepraszam, nie mogłam się oprzeć. To ciastko pachniało tak smakowicie, powiedziała myszka, składając łapki w geście przeprosin. Korgi i kotek spojrzeli na siebie i zaczęli się śmiać. Nie martw się! Może być więcej ciastek, a my możemy ci je przynieść, zaproponował Korgi. Myszka zgodziła się z radością.
Pan Kowalski, widząc, jak jego piesek i kotek świetnie sobie radzą, postanowił wyciągnąć kolejne ciastka, aby wszyscy mogli się nimi podzielić. Od tego dnia biuro stało się miejscem nie tylko pracy, ale także wesołych przygód i rozwiązywania zagadek.